Cześć. Dzisiaj bardzo ważny film, kwestia, z którą wielu kierowców ma problem, czyli pierwszeństwo pojazdów szynowych na skrzyżowaniach. Podzielimy sobie ten film na skrzyżowania równorzędne, na skrzyżowania, na których znaki ustalają pierwszeństwo przejazdu i na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym, przede wszystkim sygnalizacją świetlną. Zapoznajcie się z tymi pierwszeństwami. To jest kwestia przypomnienia, bo te przepisy różnie stanowią w zależności od rodzaju skrzyżowania, żebyście wiedzieli i pewnie się zachowywali, tak? Czy w danej sytuacji to tramwaj ma przed Wami pierwszeństwo, czy Wy możecie jechać jako pierwsi. Bardzo ważna kwestia na egzaminie, bo widać często na jazdach, że zbliżacie się do tego torowiska i nie za bardzo wiecie, w którą stronę obserwację priorytetowo potraktować. Także zapraszam do oglądania filmu. Zobaczmy na zapis z prawa o ruchu drogowym. Artykuł 25 mówi, jak mamy się zachować na skrzyżowaniu. Czyli jeżeli zbliżamy się do skrzyżowania, zachowujemy szczególną ostrożność i musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony, a jeżeli skręcamy w lewo, to musimy również ustąpić pojazdom, które nadjeżdżają z naprzeciwka, jadą na wprost lub skręcają w prawo. Ale ustęp pierwszy nie dotyczy pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo niezależnie z której strony nadjeżdża. Tak jak mówiłem, zaczynamy od skrzyżowań równorzędnych. Mamy tutaj na przykładzie skrzyżowanie równorzędne nieoznakowane i zobaczcie, nieważne czy pojazd jest szynowy po Waszej lewej czy po prawej stronie, musicie mu ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Kolejny przykład ze skrzyżowaniem równorzędnym. Czerwony pojazd jedzie na wprost, pojazd szynowy skręca i tak musi mu ustąpić pierwszeństwa. Teraz mamy skrzyżowanie równorzędne oznakowane i znowu to pojazd szynowy ma pierwszeństwo, pomimo tego, że znajduje się z lewej strony. Ten przykład to niezwykle rzadka sytuacja, ale mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym, no i drogi są tutaj równorzędne. W takiej sytuacji to, co omawialiśmy wcześniej, tramwaj zawsze ma pierwszeństwo, czyli nieważne, czy on wjeżdża na takie skrzyżowanie, czy on z niego zjeżdża, musicie ustąpić mu pierwszeństwa. Wróćmy do ustawy. Artykuł 25 ustęp 3 mówi, że identycznie wygląda sytuacja, jeżeli kierunki przecinają się poza skrzyżowaniem. Czyli poza skrzyżowaniem, jeżeli Wam się przecina kierunek ruchu z torowiskiem, to również pojazd szynowy ma tutaj pierwszeństwo niezależnie z której strony nadjeżdża. Widzimy taką sytuację. Kierunek ruchu przecina się poza skrzyżowaniem i pojazd szynowy zawsze będzie miał pierwszeństwo. Przechodzimy do skrzyżowań ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu i tutaj musi tramwaj stosować się do znaku, czyli jeżeli jest na drodze z pierwszeństwem, jedzie jako pierwszy, tak jak tutaj widzicie na przykładzie. Ale w sytuacji, kiedy to Wy macie znak droga z pierwszeństwem, a tramwaj zbliża się drogą podporządkowaną, to wtedy Wy przejeżdżacie jako pierwsi. Tramwaj musi Wam ustąpić pierwszeństwa. Jednak jeżeli będziecie znajdowali się na skrzyżowaniu na tej samej drodze z pojazdem szynowym, to nieważne, czy on przecina Wasz kierunek jazdy, czy Wy przecinacie jego kierunek jazdy, musicie mu ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Tutaj będziemy mówili sobie o tak zwanej sytuacji równorzędnej. I podobnie tutaj na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym znaki ustalają pierwszeństwo. Tramwaj musi się zastosować przed wjazdem na skrzyżowanie do znaku ustąp pierwszeństwa, czyli Wy macie pierwszeństwo, ale jeżeli już zjeżdża z tego skrzyżowania, to wtedy tramwaj ma pierwszeństwo, bo znowu znajdujecie się w sytuacji równorzędnej. Przyjrzyjmy się teraz dwóm skrzyżowaniom z tak zwanym łamanym pierwszeństwem. Zwróćcie uwagę, że zarówno Wy, jak i tramwaj znajdujecie się na drodze podporządkowanej, czyli mamy tak zwaną sytuację równorzędną i w takiej sytuacji tramwaj zawsze będzie jechał jako pierwszy. Nieważne, że tutaj jesteście po jego prawej stronie. No teraz już troszeczkę inaczej. Tramwaj jest na drodze podporządkowanej, a Wy jesteście na drodze z pierwszeństwem, więc jesteście tutaj na pierwszeństwie i jedziecie jako pierwsi. Teraz przeanalizujemy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i co mówią przepisy.
że kierujący pojazdem szynowym, skręcając na skrzyżowaniu ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, może opuścić to skrzyżowanie pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu, którzy poruszają się na wprost. Czyli jeżeli pojazd szynowy jedzie na wprost przez skrzyżowanie, no to oczywiście będzie miał pierwszeństwo, ale jeżeli wykonuje zmianę kierunku, to musi ustąpić pojazdom, które poruszają się na skrzyżowaniu na wprost. Pamiętajcie, tylko te na wprost, te, które będą skręcały w prawo, w lewo, będą mu na pewno musiały ustąpić. Na przykładzie widzimy sygnalizator ogólny, pojazd jedzie na wprost, tramwaj wykonuje zmianę kierunku jazdy w prawo. Oczywiście samochód ma tutaj pierwszeństwo przejazdu. No w tej sytuacji pojazd szynowy jedzie na wprost, więc bezapelacyjnie jedzie jako pierwszy. Tutaj też zawsze musimy zwrócić uwagę, jaki jest rodzaj sygnalizatora świetlnego, tak? Czy to jest ogólny, kolizyjny, czy kierunkowy, bezkolizyjny. No bo tak jak w tej sytuacji teraz widzicie, no to oczywiście tramwaj będzie miał ruch zamknięty w momencie, kiedy wy macie bezkolizyjny przejazd w lewo. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu jest dla was to troszeczkę bardziej przejrzyste, kiedy ten pojazd szynowy ma pierwszeństwo, a kiedy wy możecie jako pierwsi pojechać. Trzeba troszeczkę poświęcić na to czasu, żeby zapamiętać. Zaraz wrzucę wam jeszcze takie podsumowanie, tak? Czyli pamiętajcie, jeżeli macie skrzyżowanie równorzędne, to pojazd szynowy zawsze będzie miał pierwszeństwo, nieważne z której strony nadjeżdża. Jeżeli jesteście w sytuacji równorzędnej z pojazdem szynowym, to on też zawsze będzie miał pierwszeństwo, nieważne w jaką stronę jedzie. Jeżeli macie skrzyżowanie ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu i tramwaj jest na drodze podporządkowanej, a wy znajdujecie się na drodze z pierwszeństwem, no to wtedy jedziecie jako pierwsi, a na światłach tramwaj będzie musiał umożliwić wam przejazd, jeżeli będziecie jechali na wprost. Nie mówiliśmy w tym filmie oczywiście o pojazdach uprzywilejowanych, które zawsze będą jechały jako pierwsze i nie mówiliśmy też tutaj o włączaniu się do ruchu pojazdów szynowych, czyli tu trzeba wziąć pod uwagę ten wyjazd ich gdzieś z pętli, że też wtedy jedziecie jako pierwsi, ale to nie był temat tego filmu. Zapraszam was do subskrybowania kanału i do oglądania pozostałych filmów na naszym kanale na YouTube. Trzymajcie się, do usłyszenia.